Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, cześć. Cicho, muzyczko. Siema. Siema. Słychać mnie? Widać mnie? Masakro! Słuchajcie, w tym nowym roku jeszcze pewnie wam pożyczę, jak was się więcej zbierze. Wszystkiego dobrego. Jakaś chyba z promocji ta gwizdawka. Siema, siema Wojciech, siema Nowik, siema Jarosław, siema Lerlit, siema Bayerman, witam niebieskich, witam Alicję, dzień dobry. Cześć Daniel, cześć Krakun, cześć Bayerman, cześć Miro, cześć Piotr, cześć. Słuchajcie, w ogóle co tu się dzieje? Przed chwilą naprawiałem zwarcie w poduszce powietrznej w samochodzie, znaczy naprawiałem. Komputerek i skasowałem, już chyba wyschły kable, przewody. Kto wczoraj jechał z północy na południe? Ja wracałem z Mławy, w ścianie deszczu. Czułem się jak żeglarz. Siema. Co tam u was? Po nowym roku. Ankieta jest zrobiona. Zerknijcie sobie. Taka chyba na czasie. Ja piję kawkę, ale nie wiem którą. Test. Słuchajcie. Żeby nie było. Co tam u was? Co piszecie? Dobry wieczór Kofik. Dobry wieczór Łukasz. Padnięty jestem. Człowiek nie odpocznie. Zbierzcie się trochę, bo cel jest wyzerowany. Teraz zbieram na kieszonkowe na urlop, żeby mieć na waciki, słuchajcie, na urlopie, który będzie w lutym, mam nadzieję. Odpukać niemalowane. Boże, jak ja wyglądam. Tak wygląda zmęczony człowiek, słuchajcie. Za chwilę tutaj tych donatorów, top donatorów zeszłorocznych też podsumujemy to. W czołówce jak zwykle człowiek o tajemniczym pseudonimie Andis. A tak poważnie Andisa nie znam osobiście, mam nadzieję, że kiedyś poznam, wariacie. Ty wiesz, Andis, ty wiesz. O, witam pana Andrzeja, witam. Muszę się kawy napić, bo tu trochę przymarzłem, co prawda dzisiaj mam nagrzane i nawet nie jest tak bardzo zimno. A co dzisiaj będziemy robić? No co, no przecież trzeba zacząć nowy rok od reklamacji. Jak wjeżdżać w nowy rok, to na grubo, słuchajcie. Andrzej, wiesz, wiem, że ty wiesz, że ja wiem, że ty wiesz. Dobry wieczór, Sand. Miro, zmęczony pewnie kac dogonił, Bartku. Człowiek. Ja już jestem za stary na spożywanie. Ja już swoje spożyłem w życiu. Zbigniew, ile stopni masz w pomieszczeniu, bo zawsze zimno jest u ciebie, u mnie było 8 stopni w pracy. Wiesz co, nie wiem. Nie patrzyłem. Ale dzisiaj to tropiki, słuchaj. Nie przejmujcie się bałaganem za mną. Dzisiaj są tropiki, słuchaj. Gdzie ta ostrość tutaj łapie? Halo. O, 15 stopni, człowieku. Gorąc. Może los daby się poznać, Andrzej. Da. A my losowi pomożemy. Losowi trzeba pomagać. Czas zrobić kawę. No, ja już mam. Historia. Jestem głodny po świętach. Jestem głodny po świętach, napisał sam. To zjedz coś. Nie zostało nic? Historia tego ekspresu jest taka, że przed świętami był naprawiany. Dosłownie przed samymi świętami był klientowi oddawany. Już nie pamiętam tak naprawdę, co temu ekspresowi było. No ale przestał grzać. Ale tu, jeśli klient ogląda, to serdecznie pozdrawiam. Zachował się grzecznie. Może ja wam go pokażę. Będzie lepiej widać. Nie umiem tego obsługiwać. Słuchajcie, zapomniałem, jak się live obsługuje. Zachował się o tyle grzecznie, że przez całe święta służył. Natomiast teraz on ma taką, słuchajcie, akcję. Pokażę wam, bo jeszcze go nawet nie włączałem. Tak polegam na zeznaniach klienta, no ale dlaczego miałbym na nich nie polegać? Jak go tylko mi się uda podłączyć do prądu. Po prostu po takich przerwach. Ja nie lubię, słuchajcie, takich dłuższych przerw w pracy, bo potem nie ogarniam w ogóle, o co chodzi. Klient mi zeznawał, że on się nie nagrzewa. O, teraz jest włączony. Palmy go. Podobno pasek nagrzewania w ogóle nie idzie do góry. Co może świadczyć o tym, że albo spaliła się grzałka, albo się spaliły termiki, albo się co jeszcze gorszego stało. No nie wiem, będziemy go zaraz rozbierać, słuchajcie. Zbierzmy się. O, już 150 osób, super, świetnie. Co tam piszecie? Czas zrobić kawę, jestem głodny po świętach, ciepło, aż pod noskiem skrzepło. No, Iwo, no, coś w tym jest. Ja tu tylko gotuję, pozdrawiam w nowym roku. Cześć mamo, cześć. Powitać, najlepszego w nowym roku, tak jest. Dobra, słuchajcie, powoli się zbierajcie. Ten live jest taki rozruchowy dzisiaj, ale ponieważ live'a już jakiś czas nie było, jeszcze kawusie dopiję. Od kawy się można zagrzać, słuchajcie.
Szczęśliwego nowego roku, witam Belu. Szczęśliwego nowego roku także tobie. For Life TV, czy naprawiałem kiedyś Jurę S8? Nie pamiętam, naprawiałem dużo różnych Jur. Nie pamiętam modeli, nie koduję tego w głowie, bo tego jest, słuchajcie, za dużo. Dobra, jest was 160 osób, to tak pokrótce. Mamy tu top 10 donatorów, dzięki którym między innymi są takie kamery, a nie inne, takie mikrofony, taki komputer, na którym mogę to montować i tak dalej. Bardzo dziękuję. Mamy tutaj Andisa, to już mówiłem. Top Wariat. Spoxa? Nie kojarzę. Nie wiem, to jakiś jest anonimowy uczestnik tych live'ów. Spox 2? Nie wiem, znacie go? Ja chyba nie. Bardzo dziękuję. RK88. Wszystko działa? Jesteś w ogóle z nami? Dziękuję. Stanek, Wariat kolejny, Bzyku. Bardzo dziękuję. Adacho, Alicja. Nasza tutaj moderatorka, jedyna moderatorka płci pięknej, chociaż jest też pewna Gosza, ale nie wiem, czy będzie z nami dzisiaj. Wojciech K., zwany też potocznie i prywatnie moim prywatnym własnym ojcem. Dziękuję, tato. Jacek, bardzo dziękuję. Sinu Serwis. Jeśli oglądasz, to pamiętaj, że wymówiłem poprawnie. Na. Bardzo wam wszystkim dziękuję. Ja te top donaty czyszczę, bo to jest zeszły rok. Wszystkim wam i każdemu z osobna te dane zostaną zapisane w tajnym notatniczku. Wdzięczność Coffee Doktora zostanie w jakiś tam sposób. Słuchajcie, nie miałem nawet czasu tego przemyśleć. Spotkamy się, to będziemy sobie dziękować. Czekajcie, ja to od razu wyzeruję. Mariusz Toruń, najlepszego w nowym roku. Bardzo dziękuję, Mariusz, tobie też. Dajcie mi chwilę, ja tylko wyzeruję ten, jak oczywiście umiem to zrobić, rankingi wpłat widzów. Wyświetl ranking od daty 2024. Czy to już zniknęło? Powiedzcie, bo ja nie widzę. O, tutaj Host Center Marcin to jest donator spoza live'a. Bardzo ci dziękuję, Marcin. Jeszcze czat by wypadało widzieć. Dobra, chyba jesteśmy gotowi do rozbierania. Cześć Piotr, jestem dzisiaj, bo jest szansa, że za jakiś czas nie będzie mnie tutaj z powodów zawodowych. Ty Piotrze mówisz o tym, o czym ja myślę, że mówisz? Daj znać. Cześć Piotrze, cześć. Sorry Piotrze, widziałem, że dzwoniłeś, ale ja się dzisiaj odgrzebywałem. Błąd 15, nawet nie wiedziałem, że wyskoczył. Problem czujnika, problem grzałki, problem termików, generalnie problem nagrzewania. O, widzicie. Wyłączam, tak sobie żartujemy wśród znajomych, mówiąc wyłączam zamiast wyłączam i mi to w krew zaczyna, słuchajcie, wchodzić. Nieślubny syn? O kim wy piszecie? Zniknęło i są nowi topowi. Tak, Andrzeju, zaczynamy nowy rok, zaczynamy nowych topowych, ale to nie ginie. Nic w przyrodzie nie ginie. Czekajcie, bo już jestem zaplątany w przewody. Nic w przyrodzie, Andrzeju, nie ginie. Zostało zapisane w księdze Coffee Doktora. Wrócimy do tematu, jak tylko Coffee Doktor się trochę ogarnie. Co może nie nastąpić prędko. A dobra, Piotrze, wiem, że nie możesz mówić. Powiesz mi, jak będziesz mógł. A jutro do ciebie, jeśli będziesz mógł, to oddzwonię albo zadzwoń do mnie, bo wiesz, o co chodzi. Słuchajcie, widać, że ekspres był w serwisie. O, tu jakieś już ślady kawy są, no ale korzysta się, tak? Zaczynamy go rozbierać. Gada. Wyjmijmy wodę. Będę jednym okiem naprawiał ekspres, jednym okiem patrzył, co piszecie. No bo tak, no, inaczej się nie da. ZS, dziś Bitcoin poszedł w górę. Super, jakże mało mnie to interesuje. Ale jeśli się bawisz w kryptowaluty, to powodzenia życzę. Słuchajcie, muszę zrobić chwilową wichurę. Jestem totalnie nieprzygotowany do tego live'a. Chwilową wichurę. Mam nadzieję, że uszy wam nie wybuchną. Już starałem się jak najszybciej. Andrzej, nie martwię się, po wypłacie będzie zmiana. Uspokój się, wariacie. Jest w planach, słuchajcie, widok z góry. Jak byłem na live'ie u Szymona, kto nie widział, to wejdźcie sobie na kanał Wielki Elektronik i zobaczcie ten live tam z dnia przed Wigilią, z 23 grudnia. To naprawdę ten widok z góry, gdzie ja teraz będę, co prawda odkręcał tylko wkręty akurat w tym przypadku, ale to się przyda. Myślę tylko, jak to zorganizować, bo tu mi podpowiadacie iPhone'a kup, coś tam kup, no ale iPhone taki sensowny to kosztuje więcej niż ta kamera na przykład. No więc czy to ma sens kupować iPhone'a, jak ja jestem totalnie nie iPhone'owym człowiekiem? Ja z jabłkowych rzeczy to w Biedronce jabłka kupuję, słuchajcie.
Alex, witam cię, Alex. Jak tam ekspres z Poxa po testach? Działa? Działa. Tu gdzieś leży silnik z Poxa. O, wygrzebany. Prawdopodobnie te krańcówki nieszczęsne. Gdzieś tu mam te resztki. Słuchajcie, nie będę w śmietniku grzebał. Działa. Trzeba go teraz złożyć. Tu trzeba znaleźć na to czas. Michał, 1,5-roczny syn ogląda ze mną i uczy się naprawiać ekspresy. Rośnie konkurencja, Bartkowi. Słuchaj, roboty jest tyle, że konkurencja się przyda. Dobra, słuchajcie, kręcę powoli tą maszynę. I czytam, co piszecie. Będzie widać, ile jeszcze kawy masz, ale o co chodzi? A, no tak. To akurat ważne. Mateusz, na Saeco nic złego nie powiem, służył długie lata. Teraz mam Jurę, czekaj, wyceluję. Nie zamieniłbym na nic innego. Jura jest moim zdaniem nie do przebicia. Mówię o smaku. Pozdrawiam wszystkich. Masz rację, Mateusz. Ja też uważam, że Jura robi najlepszą kawę. Tylko przy wyborze ekspresu, absolutnie nie będę cię nawet odwodził od tej opinii. Przy wyborze ekspresu kierować się trzeba ceną. Wiele czynników, słuchaj. No Jura robi najlepszą kawę z takich ekspresów, powiedzmy, domowych. I tu się nigdy z tym nie kłóciłem. Co do reszty, już dużo na ten temat zostało powiedziane. I tyle. Pamiętasz tego nieszczęsnego latego, co do ciebie dzwoniłem z Michałem Sukrzykiem? Pamiętam. I co? Bardzo jestem ciekawy, Piotrze, o co chodziło. Napisz jednym zdaniu, żeby cię znowu moderatorzy nie pogonili. A kiedy będzie palenie kawy na kanale? Damian, wszystko w swoim czasie. Ja jestem jeden. Mam nadzieję, że to się w tym roku zmieni. Postanowienie noworoczne. Czekajcie, śrubkę znajdę. Jest. Ale to spokojnie. Na wszystko przyjdzie czas. Palenie kawy to jest mój konik. To między innymi dzięki któremuś z serwisantów, który był u mnie na kanale, dowiedziałem się, że w ogóle niepotrzebnie to ściągam, słuchajcie. Ale to takie, wiecie, ma się takie złe nawyki, których się człowiek nauczył, a tu położę. No i tak robiłem. I to, wiecie, ściągnięcie tych chromów niczym nie przeszkadza, tylko po co się męczyć. Uwalony zaparzacz. Nie zgadłbym, Piotrze. Mieliśmy z Piotrem na świetle, Piotr miał takiego Philipsa, w którym we dwóch rozkminialiśmy telefonicznie, o co chodzi właściwie bardziej Piotr, bo on tam elektrycznie i elektronicznie dużo, o wiele więcej wie ode mnie. Był taki ekspres dlatego, w którym po prostu nie było wiadomo, o co chodzi. No i teraz Piotr właśnie pisze, że był uwalony zaparzacz. Dobrze wiedzieć, dobrze się uczyć z czyjegoś doświadczenia. Co tam piszecie? Ja mam Saeco Molte już 9 lat i działa bez zarzutu. Czyszczę regularnie i to chyba jest klucz do sukcesu. Sebastian, to zawsze jest klucz do sukcesu, dbanie o ekspres. A należy dodać, że Saeco 10-letnie to jest inne zupełnie Saeco niż Saeco 3-4-letnie. To nie są te same ekspresy. Sylwia, witam, wszystkiego dobrego w nowym roku. Wszystkiego dobrego, Sylwia, wszystkiego najlepszego. Oby ten rok był lepszy niż poprzedni. Maciej, miałem ostatnio błąd 15 w Saeco, poszły 2 termiki, bo mi się zachciało czyścić obudowę ekspresu myjką parową. Sam sobie odpowiedziałeś w jednym zdaniu. Michał, Sebastian, klucz do sukcesu to jakość ekspresów kiedyś a dziś. No to są dwie różne rzeczy, słuchajcie, jakość ekspresów kiedyś a dziś. Taka jest prawda, smutna, ale prawda. Dobra, słuchajcie, wypinamy panel. Zobaczymy. Czy to termiki, czy to nie termiki. Tu sobie będę odkładał, porobiłem sobie porządek na regałach, żeby wreszcie móc się troszeczkę tu ogarniać. Magdalena Jurzyk. Mój latego podczas spieniania mleka wyrzuca dosłownie uszczelkę na podłogę. Z nową uszczelką to samo. Co jeszcze mogę zrobić? No chyba niewiele, bo to jest jakiś problem albo z ciśnieniem. Ale tą uszczelkę z dzbanka wyrzuca? Może dzbanek masz zapchany? Karawkę tak zwaną, ja zawsze mówię na to dzbanek, ale to fachowo jest karawka spieniająca. No ciężko cokolwiek pomóc. I ja mam Melitę Bistro, tyle lat i działa. No to tylko się cieszyć, Melita, dobre ekspresy są. Atrax, siemka, kofiku, magiku. Siemka, Atrax, magiku. Do magika to mi daleko, panie kochany. Bayerman proponuje jakiś film porównawczy ekspresu z danej półki cenowej do 3K i wnioski, co się przeważnie psuje, jak często koszty plus
Nie do zrobienia, słuchaj. Takie filmy nie mają sensu. Każdy dba inaczej o ekspres. Większość ludzi niestety słabo dba o te ekspresy, więc robienie takiego porównania... Jeszcze, jak mam te ekspresy porównywać, Bayer? W internecie? Nie ma to najmniejszego sensu, moim zdaniem. To się wszystko, wiecie, ja tu jakby nie krytykuję, nie hejtuję, tylko chcę ci odpowiedzieć. Wszystko fajnie brzmi, jak się o tym mówi, ale to trzeba zrobić, to trzeba zaplanować, to trzeba... To jest... I tak nic z tego nie wyniknie. Jury też można zajechać, nie dbając o nie. Czekajcie, muszę wypleść ten nieszczęśliwy kabelek stąd, przewodzik. No come on. Cóż to tak ciasno tu wchodzi? Przecież to wyciągałem całkiem niedawno. Czekajcie, czekajcie. O, prawie że. Dobra, mamy to, bo chcę się pozbyć tej góry. Dobra. Do piwnicy. Nie ma miejsca w piwnicy. Dobra. Co tam piszecie? Matko, aż mi się ciepło zrobiło. Siemens EQ3 warto? Marek, odpowiedz sobie na to pytanie sam. Takie, powtarzam wam pytanie, czy warto? A skąd ja mam wiedzieć, czy warto? Musisz sobie odpowiedzieć na to pytanie sam. Witam, wiesz od kiedy będzie możliwy serwis wysyłkowy, czy to na stałe? Do końca marca nie będzie takiej możliwości, być może dłużej, słuchajcie. Jest taki młyn, że ja jeszcze biorąc pod uwagę plany urlopowe, ja muszę, wiecie, ja już tutaj jak się rozglądam, to nie wiem za co się złapać, słuchajcie. Trochę musi spokoju w tej firmie zapanować, a jak już zapanuje spokój w tej firmie, to trzeba znaleźć pracownika do tej firmy, żeby ten spokój pozostał. Kamil, także odpowiadając na twoje pytanie, nie czekałbym, bo możesz się szybko nie doczekać wysyłek. Wiecie, ja się jeszcze bronię przed tymi wysyłkami z jednego względu i w ogóle zastanawiam się, czy wracać do tego tematu, bo ja zapakowałem ekspres tutaj, który sprzedałem, pancernie, a i tak kurierzy go rozwalili. A ja naprawdę jeszcze, jak mi dojdzie obsługa reklamacji, gdzie jeśli ktoś miał do czynienia, ja nie, ale wiem z opowieści znajomych, że te reklamacje to jest śmiech na sali przesyłek. To wiecie, musicie przy kurierze opisać szkodę, a jeśli paczka jest cała, a w środku ekspres jest rozwalony, nie każdy ma czas, wiecie, zwłaszcza w takim gorącym okresie, jakim były święta, nie każdy ma czas od razu rozpakowywać paczki, ja to rozumiem, bo ja też nie zawsze otwieram paczkę zaraz po tym, jak przyjdzie. A podobno, jeśli nie jest spisana szkoda przy kurierze, to możecie się, wiecie, gdzie pocałować? Właśnie tam. Mateusz, Jury są ok, ale bez dbania o czystość i tak dalej na oryginalnych drogi to katastrofa. No, jak nie dbasz o ekspres, to z każdym ekspresem będzie prędzej czy później katastrofa. Czy ja już wszystko wykręciłem? Uprzedzając pytania wielu z was, nadal uważam, że tu nie ma wkrętu. Słuchajcie, pytacie mnie czasami, nie mówię, że wy, pytają mnie widzowie czasami, przecież tu na bank powinna być śrubka. No to kurna, jak wiesz lepiej, to se wkręć. Nie ma tu śrubki. Młynki były mocowane za ten otwór tutaj w bardzo starych konstrukcjach, teraz już tego nie ma. Jury są ok, pod warunkiem, że się wysyła na przegląd czyszczenia, ale moim zdaniem są trochę za drogie. Michał, ja mam dokładnie to samo zdanie. Jury, jeśli będziesz co 2-3 lata oddawał do serwisu, czy autoryzowanego, czy jakiegoś innego sprawdzonego, to one będą naprawdę długo działać, bo... No bo tak. Czego jeszcze nie odkręciłem? Tu się coś jeszcze trzymie. Nie wiem, czy to muszę wykręcać, ale wykręcę. Siema Dominik, elo 520. Wykręcę, bo jak mam urwać. Mam tego live'a, nie robiłem ze 2 tygodnie. Działa to? Niby działa. I teraz nie pamiętam, jak to się robi. Ale 300 osób jest po świętach, a jak tam ankieta? Sprawdzimy później. Come on. Come on. Teraz wyjdziesz? Jeszcze się gdzieś, jeszcze czegoś nie odkręciłem. Tomtar, na espresso. Dziękuję, Tomtar. Mamy to. Wyjmujemy ekspres z ekspresu. Obudowa na bok. No widać, że był w serwisie, no powiedzcie. Widać, że było czyszczone. Ktoś do mnie dzwoni, nie wiem po co, nieważne. Dobra, wyciągamy, słuchajcie, tą grzałę. Patrzymy, co ją tu boli. Siemandero Cofineiro.
Siema 1-2. Ja na diecie. No, jedni na diecie, inni nie na diecie. Taka kolej rzeczy. Dobra, słuchajcie. Sprawdźmy sobie od razu termiki. Ja spojrzę, czy ja nie mam jakiegoś filtra włączonego dźwiękowego. Filtry nie mam, żebyście słyszeli pipczaka. Ja obstawiam, że są popalone, ale może się grzałka zjarała, różnie może być, ale nawet nie wiem, czy mam grzałkę. Tu macie dwa termiki. Dlaczego dwa? Bo to zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu musi być podwojone. Możemy nawet wypiąć. Jeden, drugi. No nie piszcie, ale właśnie, to mi przypomniało jedną rzecz. Poczekajcie, ja się przełączę na tą główną kamerę. Bo tu już rozmawiałem z klientem, bo on mi przyniósł ten ekspres do reklamacji jeszcze przed Nowym Rokiem. To jest zamiennik filtra. To nie jest oryginalny filtr. Można te zamienniki stosować, jeśli jesteście pewni, że to jest dobra rzecz. Mogło być tak, że ten filtr ledwo przepuszczał wodę, napompował powietrza do grzałki, ona się przegrzała, bo była pusta. Ja obstawiam, że to mógł być powód. Ten filtr, zobaczcie, ja go wyjąłem z wody dosłownie przed włączeniem live'a. Wyjąłem go ze zbiornika, żeby go wam pokazać. Zobaczcie, z niego dopiero teraz trochę kapie wody. Z niego się powinno cokolwiek lać. Lerlit, dzięki za szybką wysyłkę kaw przed świętami. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Wszystkiego dobrego. Starałem się, chyba wszystkie kawy wysłałem przed Nowym Rokiem. Starałem się, przyszły, popakowane, wysłane. Dziękuję Lerlit, dziękuję za wsparcie. Te termiki mogły... Ta grzałka mogła się przegrzać z powodu powietrza w obiegu. No ten filtr w ogóle... No w nim powinna być woda. Nie włączaj tych filtrów, pisze Alex, bez filtra jest klimat. Nie, no nie włączam, bo one mi zniekształcały głos. Nie było słychać pracy ekspresu, więc nie włączam. Dobra, no ten termik dolny spalony. Górny pewnie też, no bo jak się zjarał jeden, to należy obstawiać, że zjarał się też drugi. A, widzę, że złe ujęcie. Proszę, już się poprawiam. No widzicie, tu jest totalnie open line. Czyli one są poprzepalane. Żeby nie było piszczy. Ja mam naszykowane termiki, tylko ja bym jeszcze chyba z automatu wymienił czujnik temperatury. Tak na zaś. Piotr Tylka, to jest zamiennik, jak ja widzę, to nóż mi się otwiera w kieszeni. No dokładnie to, co pisze Piotr. Słuchajcie, w tym filtrze nie ma wody. On napompował powietrza do obiegu. Możecie sobie zrobić krzywdę. Ja tak naprawdę mógłbym odmówić uznania reklamacji, ale że to się wydarzyło szybko, obiecałem klientowi, że jeśli popaliły się termiki, wymienię je gratis. Tak się umówiliśmy, ale to już jest dobra wola z mojej strony. Słuchajcie, tak naprawdę widząc coś takiego, na żadną naprawę nie dostaniecie gwarancji. Znaczy gwarancję dostaniecie, ale jak serwis wyjmie coś takiego przy naprawie, no to wam powie sorry, no stosujesz jakieś chińskie tanie zamienniki, to na własną odpowiedzialność. To samo wam powie gwarant przy Nowym Ekspresie. Jeśli macie stosować to dziadostwo zamienne, to kupcie sobie dzbanek jakiś filtrujący, lejcie wodę z dzbanka zamiast... No to jest śmieć w tej chwili, no. Coś tam z niego chlapie, ale generalnie to tam nie ma wody. Nagadałem się. Pamiętajcie, nie oszczędzajcie na takich rzeczach, już lepiej ich nie stosować. Kaka, opowiedz, o co chodzi, że reklamacja od klienta. Ekspres podziałał przez święta i przestał grzać. To jeszcze raz w dużym skrócie dla osób, których nie było od początku. Ekspres przestał grzać. W tej chwili wywala błąd 15, próbuje się nagrzać. Ale ja się z klientem, bo ja już ten filtr zobaczyłem, jak klient go przyniósł w zeszłym tygodniu. Ale jak widzę coś takiego, to nie powinna być reklamacja. To powinna być normalna naprawa. No ale okej, tak się umówiłem. Tak będzie. Prawdopodobnie nawaliło powietrza do grzałki i po temacie. Siema Arkadiusz. Koza, ja nie stosuję filtra i ekspres działa. Warto wodę filtrować, tylko albo używajcie oryginałów, albo używajcie dzbanka zewnętrznego. No. Up to you, jak mawiają górale. Dobra, słuchajcie, ja mam czujnik, tylko nie wiem, czy ja mam czujnik, który jest... Znaczy on jest na pewno od Saeco. Tylko czy on mi tu sięgnie? Gdzie on tu wchodzi? Dobra, wyjmijmy jeszcze tą grzałkę z obudowy, zanim się do niej całkowicie dobierzemy. Ale dobrze, Piotrze, napisałeś, jak się widzi coś takiego, to o pomstę woła. Kupujecie ekspres za, nie wiem ile Pico Baristo kosztuje, no niech kosztuje 2-3 tysiące. I oszczędzacie na filtrach, które są, nie wiem, oryginały powiedzmy po 60 zł, a zamienniki po 30. No na czymś tam jest, słuchajcie, oszczędzone. Wiadomo, że producent sobie liczy, ale na czymś jest oszczędzone. A na czym?
No przecież nie na marży producenta filtra jest oszczędzone, tylko jest oszczędzone najczęściej na jakości. Poglądajcie sobie, dużo jest testów filtrów, tylko nie oglądajcie testów filtrów sponsorowanych przez producenta filtrów, tylko oglądajcie niezależne testy. Dawid, woda z butelki i nie ma problemu. Oj Dawid, woda butelkowana to jest zło dla ekspresu, wierz mi, bo kamień to też minerały. To nie jest takie oczywiste. Bayerman, ja korzystam z wody z lodówki, filtr węglowy. No więc właśnie, i po co robić to drugi raz? Czy ja widzę Sinu Service? Siemka, pozdrawiam stałych top donatorów. No nie wiem, czy byłeś od początku, tutaj dziękowałem i wymówiłem Sinu Service. Doceń! Chodzi o to dla tych, co nie wiedzą tutaj, że wszyscy firma Sinu Service, a i tak wszyscy mówią Sinus Service. No cóż, taka nazwa, panie Sinusie. Dobra, słuchajcie, wyplećmy to. Ja muszę sprawdzić, czy mnie ten czujnik sięgnie. Bo wydaje mi się, że sięgnie. Ja bym go wymienił tak na wszelki wypadek. To jest to. To jest to. No jakby nie patrzeć, to jest to ono. Nie da się ukryć, słuchajcie. Kamil Krupa, czy uważasz, że filtr jest obowiązkowy, czy wystarczy często odkamieniać? Jak używałem filtra, to miałem wrażenie, że po tygodniu filtr strasznie tracił przepustowość. Generalnie ja się nie wypowiem. Ja powiem ci tylko tyle, ale to na własną odpowiedzialność. Ja nie stosuję w swojej jurze ani dzbanka filtrującego, ani filtra. Leję wodę z kranu, jak woła, to odkamieniam. Możecie sobie tam parę live'ów wstecz zobaczyć. Jest o jurze doktora, jak ta jura wygląda. Wszystko jest czarno na białym, słuchaj. To out. Podepnę od razu, żeby nie zapomnieć, tylko potrzebuję silicone paste, czyli pasty termoprzewodzącej. Zanurzymy dziada w tej paście, nie? Chlup, chlup. Mamy to. Najprostsza metoda. I wkładamy go tu. Jeszcze grzałki nie sprawdziłem, zaraz to zrobię. No ale jak się termiki popaliły, to należy zakładać, że grzałka ocalała. Piotr. Ja mam dziś reklamację Jura XJ93 kupiona ode mnie z roczną gwarancją. Objaw miga wyświetlacz, zostaje napis Jura na LCD, na obudowie widać białe zacieki w środku panelu zgniłe przez wodę. Jak dbasz, tak masz. Przypomniała mi się, Piotrze, twoja opowieść o ekspresie, który był... To nawet się dowiedziałem od ciebie i słuchajcie, że jest coś takiego jak odkamieniacz medyczny, odkamieniacz chirurgiczny. Popraw mnie, Piotrze, bo nie pamiętam. Że wyżarło aż zaparzasz, taki to był odkamieniacz. Słuchajcie, z tą chemią, bo ja już widziałem ostatnio gdzieś u nas na grupie na Facebooku, do której link macie w opisie, zapraszam serdecznie. Widziałem, że ktoś doradzał, czy ktoś pisał, nie wiem tylko czy poważne to było, czy to było trollowanie, że odrdzewiaczem odkamienia ekspres. Tyle mojego komentarza na ten temat. Smacznego! No dobra, lecimy z tymi termikami, bo to nie ma co. Tylko wiecie co, żeby nie pomylić przewodów. Ach, jeszcze miałem je sprawdzić, już nie wiem, czy je sprawdziłem, czy nie. Dawid, woda z butelki na 5% tego kamienia, co woda z kranu? Być może, no ja widuję ekspresy po darze natury, w sensie nie mam tu nic do firmy Dar Natury, po takiej tej wodzie... Zero, ale ja miałem wam pipczaka pokazać. Iście... Ej, zepsuty? Oho! Będę musiał znaleźć termik, dobra, ten jest rozwalony, do kosza go. Ten działa, nie wiem skąd go wziąłem. Zaraz się okaże, że nie mam drugiego termika, ale znajdziemy. Na razie podepnijmy ten. Idę, słuchajcie, szukać termika. Znaczy idę, przynoszę tutaj gadżety. Mam nadzieję, że mam. W tym gąszczu przewodów. Kurczę, gdzieś miałem w takim pudełeczku nowe termiki, ale gdzie jest to pudełeczko? Oto jest pytanie. Poszukamy dalej. Na bank gdzieś były. Poczekajcie, wiem, że mnie nie widzicie, ale może mnie zaraz ujrzycie. Muszę się tu przekopać przez swoje skarby. Kurczę, nie widzę. Nie widzę termików. Szukam. O.
Słuchajcie, sprawdzimy, tu mam jakąś grzałkę sprawną z kompletem, zaraz sprawdzimy, czy tu działa, bo nie będę teraz, wiecie, szukał w częściach, poza tym termik to termik. A przy okazji siema bzyku, widzę, że jesteś. Woda destylowana do ekspresu, no nie polecam, bo to chyba tak nie działa. Dobra, o, ten już nawet mam w paście, słuchajcie. Ty idziesz na bok. Sprawdźmy gościa, kurna, cały już w paście. Nieprzygotowany. Karol Moszko, ja zawsze odkamieniam kwaskiem cytrynowym. No trochę to jest za słabe, słuchaj. Odkamieniacz to odkamieniacz. Kwaskiem cytrynowym to można odkamieniać ratunkowo, doraźnie, jak nie masz odkamieniacza. Raczej to nie zadziała aż tak dobrze. Dobra, mamy i drugi, słuchajcie. Mamy i drugi. Wpinam. Tu mi został termik od DeLonghi, ale to nie zadziała. Nie ma szans. Cały w paście będę, trudno. Hashtag JCH, widzę, się pojawia. No cóż. Ja chcę herbatę, tak to było? Hashtag JCH. Dobra, słuchajcie, na ile to widzicie, nie wiem, odkręcam. Kamil, siemka, dzień dobry. Co pan doktor Poe? Nie wiem, o co chodzi. Kaka, ktoś wyjaśni, o co chodzi z odkamienianiem ekspresu, jak to się robi? No w wodzie masz kamień. I ten kamień trzeba usuwać, bo podgrzewana woda wytwarza dużo kamienia. Natomiast jak to się robi? Hashtag przeczytaj instrukcję. Co ci mogę więcej powiedzieć? Ten mamy w paście, ale ten mamy bez pasty. Trzeba go napastować. O, Alicja bardzo dobrze ci tutaj pisze, Kaka. Bo, no nie wiem, pogotuj trochę wody w czajniku, potem zobacz, co jest na dnie czajnika. To jest najprostsza odpowiedź. Albo nalej sobie pół słoika wody, postaw na parapecie, zajrzyj tam za miesiąc. Zobaczysz, dlaczego należy ekspresy odkamieniać. To jest najprostsza odpowiedź, taka organoleptyczna. Pasta po to, żeby było dobre przewodzenie, słuchajcie. Tylko i wyłącznie. Hej, mam Siemens EQ6 i mam zrobionych 180 kaw. Ekspres mam 5 miesięcy i nie woła odkamienianie. Czy mam go już odkamieniać, czy czekać aż zawoła? Ekspres odkamieniamy jak zawoła, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Pamiętaj, że w ekspresie woda jest cały czas. To jest właśnie taka zasada dla osób, które piją bardzo mało kawy. No bo ekspres, nie wiem jak te bardziej nowoczesne, ale te starsze konstrukcje po prostu liczą te kawy i wywalają o odkamienianie po zliczeniu odpowiedniej ilości kaw. Tylko i wyłącznie w ten sposób. Chyba coś takiego, słuchajcie. Stanek, na gofry z frytkami pod tropikami. Dziękuję, wszystkiego dobrego, Stanek, dzięki. Na gofry z frytkami pod tropikami. Tam będzie ten, gin z tonikiem. Wstrząśnięty, niemieszany, to był gin z tonikiem, tak? Dobrze kojarzę Bonda, bo dawno nie oglądałem. Jamesa Wielbłąda. No i co, i gdyby... I co, i to będzie cała naprawa? Hungaro, Kofi, ja nie korzystam z filtrów, bo ich oryginały na dzień dobry po zainstalowaniu w menu zapowietrzył mi ekspres i musiałem oddać do serwisu, bo już nie zrobił ani jednej kawy. Bywa tak nawet z oryginalnymi. No niestety. Tak to bywa, moi mili. Jak to było? Coś takiego? Tak by wyglądało, nie? To co? Wkręcamy śrubencję. Dobrze leci ten live, kurczę. Czy ja dostałem zbiornik do spieniania? Nie. Dobra, no tu zaraz przewodziki poukładamy, słuchajcie. Plutek, doktore! Pochwalisz się, jakiej firmy używać śrubokrętaków i bitów Torx? Pełno badziewia od my friendów, a dobrych, sprawdzonych trzeba poszukać. Z jakiegoś Leroy Dexter, słuchaj. Tu pokażę. Nie są jakieś super sprzęty, nie są też najtańsze. Bity? 6 mam nawet z Biedronki, tylko słuchaj, no musisz brać pod uwagę, że u mnie to nie są ciężkie prace. Mam takie bity, mogę je polecić, śmiało. Mam takie bity firmy Hilka. O, kupiłem je, to dawne dzieje, kupiłem je. Złapże ty ostrość, cholero. Patrz, nie złapię. Znowu coś poprzestawiałem, no widać, Hilka. Kupiłem je w odzieżowym sklepie zwanym
Jak się nazywa ten sklep odzieżowy taki znany? Nie Marks & Spencer. Kto mi podpowie? Nie pamiętam. Nie pamiętam. No ale to można je w internecie kupić, nie ma z tym najmniejszego problemu. Ale dziury w głowie. Jak się ten sklep nazywa? Nie, Half Price. O, dzięki kaka, Half Price. Tam są takie, wiecie, regały z pierdoletami tak zwanymi. I tam właśnie to kupiłem. Taż, mam coraz większe wrażenie, że większość traktuje instrukcję jako podpałkę do grilla. Ja nie mam takiego wrażenia coraz większego, tylko ja to po prostu wiem. Dzisiaj miałem bardzo sympatycznego klienta, który gdzieś tam w sierpniu melitę u mnie naprawiał. No i my czyścimy tabletką, odkamieniamy, ja wyciągam zaparzacz, bo tam jakiś problem, że nie robił kawy. Tracił gdzieś tą wodę, podejrzewałem zawór drenażu. Mówię, a myjecie ten zaparzacz czasami? A to trzeba? Wiecie, ja z tymi pytaniami, czy na przykład jak wyciągam zaparzacz z prawej strony jakiegoś Seiko czy innego ekspresu i widzę takie oczy szerokie, że tam coś się wyciąga, no ja to zawsze powtarzam. Wiele osób czyta instrukcję za późno, jak już nie ma co zbierać, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, patrzymy, czy tu jest wszystko dobrze podłączone. Cable management, szumnie zwany. Tu wpięte. I ten ekspres przechodził oględziny, widzicie, tu jest wszystko wyczyszczone. Tu coś dziwnie leży ten zawór, ale on sobie tutaj tak leży. Nic się tu więcej nie wydarzyło. Składamy dzidę. Składamy dzidę i sprawdzamy, czy ta dzida zadziała. Ho, wszedł jak stąd. Nie musimy go skręcać, słuchajcie. Bo chodzi o to, żeby sprawdzić, czy on działa, nie? Dobra, co tam piszecie? Nowik, już masz taką wprawę w live'ach, że niedługo będziesz mógł robić codziennie spontan live'y, bo będzie tyle samo czasu ci zajmowało, co na offline. Tak, nie wiesz, bo no, ten ekspres akurat jest świeżynka po naprawie, więc on jest wyczyszczony, ale generalnie jak się tutaj rozbierze tego typu ekspres, powiedzmy po 2-3 latach użytkowania, to tu jest kupa takiej roboty, która nie bardzo się na live, znaczy nie nadaje się, no jest nudna, bo to jest, wiesz, szczoteczka, wymienianie cybantów, moje ulubione słowo, wymienianie opasek, sprawdzanie, rozbieranie młynka, a tutaj tak naprawdę usuwamy, co? Usuwamy usterkę i tyle. Co? Musimy założyć czapeczkę, musimy założyć panel, to trzeba znaleźć czapeczkę. Czapeczka jest tu. Na razie wiecie, nic nie będę tu układał, tylko po prostu podpinam, bo na układanie przyjdzie czas. I tu prawdopodobnie, ja to powtórzę, żeby wybrzmiało jeszcze raz, tu prawdopodobnie całym winowajcą, pokażę to jeszcze na końcu, jest jedna rzecz. Ten gościu. To, co napisał tam Piotr, nie wiem, czy jest jeszcze z nami, że jak widzi takie rzeczy, to mu się nóż w kieszeni otwiera. Czemu to nie pasuje? Ktoś wie? To trzeba wodę podłączyć. No wypadałoby. Wypadałoby. Dobra. Wstępny taki cable management, słuchajcie, żeby to się trzymało jako tako całości. Słowo roku Coffee Doktora Cybanty. Tak jest, Andrzej. Tak jest, Andrzej. Lubię to słowo. To są opaski zaciskowe metalowe. Wiem. Ja to mówię na to cybanty i zabijcie mnie i tak będę tak mówił. Nie naprawicie już 40-paroletniego podstarzałego gościa, żeby mówił inaczej. Jestem. No Piotrze, bo właśnie wspominam o tym, że te zamienniki filtrów, a potem wielkie zdziwienie, że ekspres nie grzeje. Co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć to. Tacka tu. Zaparzacz tu, jeszcze włożymy ten... Coś tu się nie zgrało, ale to w tej chwili nie ma znaczenia. Włożymy boczek, żeby nie oszukiwać. Żeby nie oszukiwać czego? Switcha od zamknięcia drzwiczek. O. To mamy. No to co? Zaparzacz. Ponad 40, ledwie ci 20 wpadło. A tak, prawda, Sebastian, prawda. Trochę się zapędziłem. Złożony. Moim zdaniem już złożony. Odpalamy? Chyba tak, nie? Bęc.
Odpalamy. Mam nadzieję, że się nie wypiął wężyk. Ale to się zaraz dowiemy. Nawet nie. No i teraz trzeba go mądrze nagrzać, słuchajcie. Mądrze nagrzać. Może założymy nawet wylewkę. Nawet dobrą stroną. Tak, z tym ogólnym czyszczeniem to spotkałem się ze stwierdzeniem, że on przecież funkcja automatyczne czyszczenie to nic nie trzeba robić. A to bardzo często. Przecież Coffee Doktor wygląda na max 19 lat. Dziękuję, Andrzeju. 20, dobra. Bardzo duża wina. Aktualizację zrób ty, Piotrze, złośliwcu. Ale wgracie język polski. Bardzo duża, znaczy to nie jest wina sprzedawców. Sprzedawca wam wszystko powie, żeby sprzedać. No sama nazwa sprzedawca, tak? Natomiast to nie zwalnia z czytania instrukcji. Wiecie, ja też nie jestem święty w kwestii czytania instrukcji, chociaż zdarza się, że czytam instrukcję do ekspresu, bo jak się trafi jakiś rzadki model, ja nie pamiętam jak się go odkamienia i tak dalej. Dobra, odpalamy. Nie wiem, czy to zadziała. Ja bym bardzo chciał, żeby on się trochę zagrzał. Okej, wyłączę go. Niech ta grzałka się nagrzeje równomiernie. Jeszcze raz, ale był dobry znak, bo szedł symbol do przodu. Nie zmierzyłem w ogóle grzałki, czy jest sprawna, ale założyłem, że jest sprawna. Zobaczcie, to wszystko już tu idzie. Nie wiem czemu ja go wyciągam z prądu, jak mogę go cyknąć z tyłu. Cybant to będzie nowy pracownik Coffee Doktorni. Taki mieciu. Patryk, Saeco X-Mal długo stał, jakieś 2 lata, nie był uruchamiany. Po włączeniu nawet się nie przepłukał, tylko od razu wywalił kontrolkę od kamieniania. Czy to normalne? Myślę, że Patryk, bez czyszczenia to nie odpalisz ekspresu, który z wodą stał 2 lata. Nie ma szans. Michał, idę pobawić się z synkiem. Miłej zabawy. Pozdrów synka, Michał. Co ile trzeba smarować zaparzacz, Adrianna? Wszystko jest w instrukcji. Naprawdę, czytajcie te instrukcje, bo często mnie pytacie, jakiś poradnik, jak dbać o ekspres taki czy owaki. Wszystko jest w instrukcji. Powrót Top Donatora, wszystkiego najlepszego w 2024. Dziękuję Sinu Service. Nie wiem, czy słyszycie. Słychać? No, sąsiadami. Dziękuję, Sinu. Sinusie. Dziękuję, Sinu Service. Powrót Top Donatora. Sinus Service comes back. O czym to ja? Zgubiłem wątek przez tych sąsiadów twoich. Sąsiedzi, słychać. A, już wiem. Bardzo często dostaję pytania, czy na grupie pojawiają się pytania, czy piszecie w komentarzach, jak dbać o dany ekspres. Naprawdę wszystko jest w instrukcji. Są jakieś myki, jakieś triki, na jakieś błędy producentów, czy jakieś tam słabo wykonane rzeczy, ale wszystko jest w instrukcji. Bardzo często wiele rzeczy, tu akurat nie, ale macie QR kod. Aby uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące produktu, należy odwiedzić stronę pomocy technicznej www.saeco.com/care. W starszych modelach tu była taka wlepka. Co ile, co trzeba robić. W Siemensach macie taką książeczkę tutaj wyciąganą, obrazkową, naprawdę. Wystarczy to przeczytać. To jest z reguły 2 strony w instrukcji. Można je sobie, nie wiem, przykleić nawet do ekspresu. No, nie pytajcie mnie, jak dbać o ekspres, bo to wszystko jest wiadome. Dobra, odpalmy tą dzidę. Hej Gosza. O, to teraz mamy 2 kobiety moderatorki. Miło mi. Trzeba czytać, trzeba, pani Adrianno, trzeba. Przycichnę na chwilę, żeby posłuchać, czy nic nie syczy. I czy nic nie wybuchnie. Jak wybuchnie, to zgaśnie światło, stream się skończy, więc będziecie wiedzieć. Fombi. Niektórzy się zachowują, jakby byli 100 lat za jaskiniowcami. Zobaczcie, dopiero teraz poleciała woda. Zobaczcie, jak pusty był cały ten obieg. Ja nie rozpinałem żadnego obiegu wodnego. On dopiero napełnił tak naprawdę grzałkę, słuchajcie. Na 95%, no bo nigdy nie mamy 100% pewności. To jest zło. Tylko żeby nie wybrzmiało, że filtry są złe. Zamienniki, chińskie podróbki. Cholera wie, co tam w środku siedzi. Teraz nagle, o! Tego nie widzicie. Nie wiem, czy to będzie widać. Czekajcie, spróbuję wam to pokazać. Tu się wylała woda
nie widać, wy nie widzicie, ona jest czarna. To nie jest, no nie mam jak pokazać, bo to jest zbyt mało czarna zawiesina, żeby było widać, że jest czarna. Na ręczniku też tego nie będzie, słuchajcie, widać. On puszcza jakieś złoże. To się źle kończy, słuchajcie, bardzo często spotykam, że klient założy filtr, przychodzi do mnie, przepływomierz jest zapchany jakimś piachem. No jakim piachem? No piachem z tego filtra, słuchajcie. No to tylko i wyłącznie. Nie kupujcie tych zamienników, albo kupujcie sprawdzone zamienniki. Tylko skąd wiedzieć, które są sprawdzone? No mnie o to nie pytajcie, słuchajcie. Ja się nie zajmuję filtracją wody. Alicja i Daniel. Nie wiem, czy uda nam się w topce utrzymać, ale coś i od nas na dobry początek roku. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Moderatorzy moi mili niebiescy. Bardzo dziękuję. Zróbmy kawę, nie? Ja bym go jeszcze troszeczkę tylko, słuchajcie, przelał, ponieważ on ma pusty obieg przez ten filtr prawdopodobnie. No i słuchajcie, tak jak wspominałem na początku, tutaj ja już obiecałem klientowi, że mu to naprawię. Powinien klient za to zapłacić i to słuchajcie, 2 termiki, czujnik czy należało wymieniać, czy nie, ja już go tak na zaś wolałem wymienić, plus cała ta rozbiórka, widzicie, to już godzina. Parę stówek by było, tak? Czujniki są po jakieś tam 40-50 zł. Tu jestem dogadany, ale miejcie na uwadze, że jak serwis, jeszcze raz to powtórzę, zobaczy zamiennik filtra, to nie macie na nic gwarancji. Tu się wszystko mogło wydarzyć. Puśćmy wodę. Czy ty masz czujniki? Chyba masz. Co, nie muszę go oszukiwać. Jak mam końcówkę, tak? Ona się co prawda tu nie będzie dobrze trzymać, ale damy radę, no. Woda. Ok, przytrzymam. I poczytam, co piszecie. Sino, pozdrowienia dla... Tak jest. Tak, Szkofi doktor. Pierwszy punkt w instrukcjach to już teraz powinno być, że zanim uruchomić, przeczytaj instrukcję. Sikora na kanale. Dzięki, Sikora. Dziękuję. Kawa już wypita? Sikorka? No i tu widzicie, wszystko działa. Tu prawdopodobnie zadziałało powietrze w grzałce. No. Raczej nie sądzę, żeby to było coś innego. No, nie chce mi się w to wierzyć. To kawa. Jarek Pajor, witam i pozdrawiam. Zdrowia w 2024 roku. Dziękuję, pozdrawiam, Jarku. Krzysztof O. A nie ma procedury napełniania układu? No jest procedura napełniania układu, jeśli on by był opróżniony, ale tutaj Ekspres nie wie, że jest pusto. Zmykam Bartku, ostatnie na czwartek pierdoły do kupci ogarnąć, jutro się dzwonimy. Pozdrawiam, Piotrze, łapiemy się. Dzięki. Działa. Będzie działał. Zaraz jeszcze komisyjnie zobaczymy, jaką temperaturę ma kawa, pod warunkiem, że jeszcze baterie działają. Coś tam jeszcze pokazuje. Nagrzejmy wstępnie termometr tu. Zielony Golf, pozdrawiam. Nikt idealnie pasuje do kolorów płat na nowy rok. Dziękuję, wszystkiego dobrego, dziękuję Zielony. Zielony Golf, nie mylić z Golf. Dobra, pokazuje 52 stopnie, no to lecim. Jest jeszcze kawa. Nawet chyba widzicie. Lecimy z temperaturą. Kawa to też często pytacie, ma około 70 stopni na wylocie z ekspresu. 67. Kurczę, źle trzymam. 72. Dam na hold. Stop. No w filiżance, zimnej filiżance ma w tej chwili 62 stopnie, ale widzicie, jak ładnie ta kawka wygląda. Nawet jeszcze idzie w górę 63. 64,5, 65, to jest prawidłowo, bo często mam pytania od Was, dlaczego ta kawa nie ma 90 stopni. Ona nigdy nie ma 90 stopni, bo ona stygnie w locie. No tak to wygląda. No i co, słuchajcie, poszło sprawnie, bo usterka była na własne życzenie tak naprawdę. To jeszcze raz Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Co za dziadostwo. Działa to. Co tam piszecie? Słucham jakichś pytań, bo ekspres naprawiony, trzeba go złożyć, ja go zaraz zacznę składać. Właśnie, wyłączmy go. Zacznijmy go składać, na co tu czekać?
Mam podobny Philips, dlatego od nowości spieniał średnio i bardzo głośno. Nieraz zaskoczyć cichym spienianiem i solidną pianką, której jest dużo więcej. Ten typ tak ma. Tak być nie powinno, no jeśli jest problem, reklamuj. To nie może być tak, że coś jest nie tak, no. To nie jest tak, że w jakimś ekspresie od nowości coś powinno działać gorzej. Ma działać dobrze. Po to jest gwarancja. Po to są wszystkie dwuletnie gwarancje, dokumenty, że to ma działać. To nie może działać na pół gwizdka. Nie ma czegoś takiego, że ten typ tak ma. Jedne ekspresy spieniają mleko lepiej, drugie gorzej. Zobaczcie, jakie kejki. Gdzie to światło? Kurna, wyjmę, aż wam pokażę. Co prawda już pół, no ale jest kawał kejka, nie? Jak jest dobrze wyregulowany ekspres, wszystko jest szczelne, odkamienione, to ma działać. To nie może być tak, że bo to Philips Latte Go to działa gorzej. Nie, to tak nie działa. Andrzej, wzajemnie Coffee Doctor, aby ten rok był spełnieniem marzeń. Dziękuję, Andrzeju, nawzajem, panie Andrzeju. Panie Andrzeju. Sino Service, ja bym nawet trzecią nogę jak Kofik do góry dał, ale tylko on tak potrafi. Nie wnikaj, Sinusie, ty Sinusie. To, skręcamy. Wyłaś. Końcóweczkę wyjmujemy. Teraz trzeba opracować kolejność. Przede wszystkim trzeba to z powrotem wypiąć. I co zrobić? Cable management. Tak, Mariusz, lepiej jest nie używać żadnego filtra niż używać zamienników niewiadomego pochodzenia, bo zamiennikami, jak widać, możesz sobie narobić więcej szkód niż pożytku. Jeśli masz jakieś sprawdzone, ktoś stosował długi czas, no to jest właśnie śliski temat, no bo skąd mieć sprawdzone, tak? Tutaj słuchajcie, ten cable management to jest właściwie ok, wyłączyłem go, mam nadzieję, z prądu. Tu trzeba tylko poprawić przewody, tu siedzi dobrze. Tam jest wszystko poukładane, żadnych wycieków. Ten przewód ułożyłem, to tutaj nie ma co dalej grzebać. Tylko trzeba to składać. Tylko ładnie się musi teraz wszystko zgrać. Czyli to musi wejść. O, teraz się ładnie tu zeszło. Oglądałem filmiki za tego, niektóre właśnie tak słabo spieniały, niektóre fajnie cicho. Dlatego pytam, no tam jest problem z tym elektrozaworem spustowym najczęściej. I to jest właśnie problem z tym elektrozaworem spustowym najczęściej. Czy one nowe potrafią być uszkodzone? Tego nie wiem, no bo musisz pamiętać, Maciej, że do mnie nie trafiają ekspresy na gwarancji, tak? Ja robię serwis pogwarancyjny, więc ciężko mi się wypowiadać, jakie bolączki te ekspresy napotykają tak zwane out of the box. No bo nie wiem. Przez 2 lata, tudzież przez rok, w zależności czy była brana faktura czy nie, do mnie te ekspresy nie trafiają, ale wiem od klientów, że trafiają na reklamacje. Świeżynki. No i co poradzisz? Stanek. Dzbanek, Britta czy tam Duffy i do przodu. Dokładnie. Dokładnie. Nie zostawiajmy odcisków palców klientom na ekranie, bo to słabe jest. Więc czyścimy, żeby było lustereczko. Powiedz przecie. No i co? Wpinamy się tak, wpinamy się tasiemką. Niech tylko znajdę gdzie. Zaraz zobaczę też jak ankieta, bo ciekaw jestem, jak to było. No przecież, że nie tak. Dobra. Ona idzie tak. Teraz tu idzie taka... O właśnie ten element, słuchajcie, który ma trzymać ten panel. I tutaj musimy przepleść przewód do ekranu. O, Alicja, widzę, wam pisze o swoich doświadczeniach. Alicja ma bardzo zdaniem dobry ekspres Melita Laticia? Dobrze pamiętam, Alicja? Bo ja zawsze mylę ten wasz ekspres i potem na mnie krzyczycie, że głupoty opowiada. Ja się tutaj zaraz przeczytam, co piszecie, tylko najpierw to spróbuję włożyć. Coś tu jest nie tak. To tak, to tak. No i teraz by na przykład się przydała kamerka z góry, bo byście widzieli, jak ja wkładam ten uchwyt. O, prawie dobrze.
Prawie dobrze, tylko z naciskiem na prawie. O! Coś tu pręży, coś tu jest nie halo. Jeszcze raz. To tędy. To tędy. O! Coś takiego. O! Jak stąd, słuchajcie. Wtyczunia. Dobrze te wtyczunie dociskajcie, żeby nie było. Jeszcze raz ekran. Co tam Alicja pisze? Alicja, ja używam dzban Duffy, chociaż mój ekspres ma możliwość zamontowania filtra, to go nie montuję, bo po co? A poza tym ogólnie mamy wodę z małą ilością kamienia, więc i bez Duffy by szło. 5 lat mam czajnik elektryczny używany dzień w dzień, lana woda z kranu i nie wymaga jeszcze odkamieniania. Czyli masz miękką wodę, Mariusz. No to też trzeba. Teraz nowe ekspresy na przykład mają taką opcję. W większości ekspresów macie stopień jakby twardości wody od 1 do 4, a teraz widziałem na przykład w nowych ekspresach jest jeszcze taka opcja dodatkowa, że mam system zmiękczania wody niezależny. Też można to wybrać. Nie powiem wam, jakim to było modelu, bo oczywiście już nie pamiętam, ale jest taka opcja, słuchajcie. Wysocki Elbląg.pl. Posiadacz zacinającego się Siemensa. Dziękuję. Zacinającego się Siemensa. Nie kojarzę. Coś mi świta, ale jeszcze nie wiem co. Potrafią widocznie, bo miałem tak od nowości, mój ma już 3 lata i jest tak samo. Problem znika po przepuszczeniu 3-4 kaw jedna po drugiej. No widzisz. Trzeba było, panie, reklamować. Jak był na to czas. Czy ja tu coś źle robię? LB. Dzięki, po obejrzeniu twoich filmików kupiłem Niwonę, jest ok. No i super, i oby służyła. Coś tu kurczę jest nie tak? Czy ja to powinien... dobra. Chyba wiem, co tu jest nie tak. Czekajcie, niech ja się przypomnę sam sobie. No to tu wchodzi, ewidentnie to tu wchodzi, tylko czy to... Ewidentnie to musi wejść tu. Dlaczego nie chce wejść? Kto mi powie? Dobra. Wszystko pod kontrolą. Jak źle wkładasz, to nie wejdzie. Mamy to. Mariusz, co jest lepsze dla ekspresu? Używanie go dzień w dzień, czy raz na pół roku w obu przypadkach dane czyszczone i tak? Z ekspresem jest jak z samochodem. Jak nie korzystasz z niego, to też jest niedobrze. Tyle tej kwestii. Panel! Le panel! Ale zanim le panel, to tutaj 2 wkręty. Z ekspresem jest jak z samochodem, słuchaj. Jak nie korzystasz, to też jest niedobrze. Nie, no tu nie było wkrętów. Co ja tu wymyślam? Co ja tu za głupoty wymyślam? Już zapomniałem, co wkręciłem, czego nie. U góry idą srebrzaczki. No przecie, czemu mi nie mówicie? Przecież jeszcze środek trzeba poprzykręcać. Dlaczego mi nie powiedzieliście? Jacek, na urlop. Dziękuję, Jacku. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Przecież nie poprzykręcał środka. Już składa. Już na wariata. Już kończy. Ach, ta natura moja. Wyjazd robimy z tym. Z powrotem, niestety. Odpinamy z powrotem ten przewodzik, który znów nie chce wyjść. Jak po złości. O. Wiecie, jak już robimy, to robimy porządnie, żeby nie zostało 50 000 śrubek. No bo przecież. Tu idzie później, ale tu trzeba złapać obok młynka, nie przy młynku. Nie przykręcam tego, zwracam uwagę. To nie to, to jest tu obok. Możemy sobie przyłapać też to. Dobrze ja mówię? To możemy też zrobić później. Przyłapmy cały ten środek, żeby o tym nie zapomnieć. Wyrwij klapkę. Idziemy na lewą stronę. Bierzemy srebrne śrubeczki. Kręcimy kolejne. Raz na pół roku. No słabo jest jak ekspres stoi, bo znaczy nowoczesne ekspresy mają taką opcję jak odparowywanie. Ono służy 2 rzeczom. Albo jak ekspres ma stać, żeby ta woda tam nie kwitła w środku,
albo jak ekspres jest na przykład gdzieś na działce, gdzie może dojść do ujemnej temperatury, żeby nie zamarzł, bo woda jak zamarznie, pęcznieje, to chyba wiecie. I może porozrywać pewne elementy w ekspresie. No tak to działa. No. Nic nie widzę, ale może trafię. Udało się. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Krys. Sama twardość wody to jedno, druga to inne minerały. Dokładnie. Dokładnie. Pamiętajcie, że minerały też się składają na szeroko rozumianą twardość wody. I dlatego właśnie mówiłem o tych wodach mineralnych, butelkowanych, źródlanych, że one robią też dużo złego, bo w nich jest dużo minerałów. Ja miałem taką akcję, jak miałem kiedyś nawilżacz ultradźwiękowy. Ten, co taką zimną mgiełkę robi. Odpaliłem to z wody, jakiejś tam takiej z tych dużych butli niebieskich. To miałem na telewizorze i na szybach taką biały osad z minerałów, więc na to trzeba też zwracać uwagę. Kurczę, i czy tu idzie tamten wkręt? Tak, tu idzie tamten wkręt, czy nie? Nie, tu idzie czarna śrubka, z tego co ja się orientuję. Najwyżej się źle orientuję. Nie pamiętam. Przykręcę. A teraz sobie przymierzę. Jednak nie idzie tutaj ten wkręt. Wiecie, łatwo można przymierzyć, sprawdzić. Gdzie się człowiek śpieszy, pisze Alicja, tam się diabeł cieszy. Proszę. Tak właśnie było. Tu mamy przyłapane. Dziwnie to tu stoi, no ale to niech sobie tak stoi. Tu mamy przyłapane. Tu możemy już chyba sobie przyłapać. Coś tu się sypie. Co poradzisz? Niech się sypie. Dobra, tu idą te małe takie śrubeńki. Z tego co pamiętam. Tu jakaś cieńsza, dziwne. Dziwne. Już dokręcam, żeby to się trzymało. Dobra. Druga. I tu dwie małe. Cyk, pyk. Chyba za mocno dokręciłem. Coś mi się tak zdaje, bo jedno było pęknięte. Tak jest. Mam gdzieś te osłonki, to klientowi wymienię, ale na razie przyłapmy. Jedna była pęknięta, a druga pękła. No co, mój błąd. Mam te osłonki, zaraz klientowi wymienimy. Chcę go złożyć, to można wymienić później. Przyłapmy to, bo chcę go złożyć w całość. Nie powinienem tam od zewnątrz robić tego wkrętarką, no ale już zrobiłem, więc gdzie ta ostatnia się schowała? Gdzie jest ostatni wkręcik? Już gdzieś pofrunął. O, słyszałem go. Wiedziałem, że gdzieś jest. Saeco Granaroma. Saeco Granaroma bardzo rzadko do mnie trafia, ale słyszałem, że tam jest problem z blokiem elektrozaworów w tym ekspresie. Nadrina. Dzięki Erka. Wszystkiego dobrego. Nadrina. Przyda się. Dobra, to mamy. Wracamy do czapki. Wracamy do czapury. Czyli to samo ponownie. Która to godzina? O, godzinka. Tak planowałem dzisiaj, słuchajcie, tego live'a godzinka, półtorej na rozruch. Nawet się zastanawiałem, czy go robić, ale dawno już live'a nie było, bo tak to wypadało. A to nowy rok, a to święta, więc mówię, dobra, zróbmy. Bo czemu nie? Układamy. Teraz jeszcze młynek. Czemu tu nie wchodzisz? O! Teraz się wszystko zgadza. Ze studni artezyjskiej. W młynku ten wkręcik, oby nie, Sinu. Tam lepiej, żeby go nie było.
Tam nie chcemy mieć wkręcika, znalazł się. Dominik, jaka marka najprzyjemniejsza do naprawy pod względem cen i dostępności części zamiennych oraz trudności naprawy? Dostępność części zamiennych to właściwie jest taka sama wszędzie. Łatwo, naprawia się, wbrew pozorom najłatwiej naprawia się na ten moment Philipsy, dlatego słuchaj. To jest najprostsza naprawa. Nie ma chyba prostszych ekspresów w tej chwili do naprawy. Dobra. Fix and Drive pozdrawia. Coffee Doctor pozdrawia Fix and Drive. Siema. To jeszcze raz paluchy z ekranu. Dobra. To za chwilę. Tak jakoś to idzie, nie? Ta siemeczka. Ta siemeczka. Powiem wam, że jak się tak 2 tygodnie nie robi live'a, wypada się z tego obiegu. Śmiałem się czasami, jak niektórzy tam, których ja oglądam, na przykład PlayStation Polska. Pozdrawiam, Szymon, jak mnie słyszysz. Że tak po na przykład długim weekendzie, kurczę, nie pamiętam jak to się robiło. Teraz wierzę. Teraz w to wierzę. Adam, do siego roku, dzięki za filmiki o wymianie ringów dlatego. Do siego roku, wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Tym razem to mamy już chyba, tak jak być powinno. To wpinamy ten ekran. O, teraz poszło ładnie. Czy ekspresy? Cześć. Jaka kolejność, terror. Czy ekspresy? Cześć. W przedziale cenowym na przykład 10K są żywotniejsze od tych tańszych? Ciężko mi powiedzieć. Rzadko, wiesz. Musisz pamiętać, że takie ekspresy drogie to najczęściej trafiają do autoryzowanych serwisów i chyba słusznie. Rzadko do niezależnych serwisów trafiają takie drogie ekspresy, bo... Alicja, masz rację, tylko zdemineralizowaną trzeba do tych nawilżaczy. Bartek chyba instrukcji nie czytał. Oczywiście, Sylwia, że nie czytałem instrukcji tego nawilżacza. Masz w 100% rację. Tu jest ok, tu jest ok. Tu mamy skręcone, tu mamy podłączone. No to chyba nakładamy dzidę. Bo tu idzie śrubka. Weszło, słuchajcie. Trochę porządku. Odwrotnie. Marek, ja wszystkie klupsy mogę robić z zamkniętymi oczami. No, każdy robi po swojemu, każdy robi. Słuchajcie, to jest takie dziwne przeświadczenie, ja się z tym spotykałem i u innych, w ogóle w innych branżach, że dlaczego pan nie naprawia klupsów? No bo nie. Nie muszę. To nie jest tak, że jak jest się serwisem ekspresów, to gdzieś jest zapisane, co ja mam naprawiać. Każdy podejmuje decyzję we własnym zakresie, we własnym jakimś tam, czym się czuje dobrze. Ja nie lubię klupsów. Nie lubię tych ekspresów, nigdy ich nie lubiłem naprawiać. Naprawiałem je parę lat, nie wrócę do tego. Możecie mnie za to rozstrzelać, słuchajcie. Są ludzie, którzy je naprawiają, lubią je naprawiać, potrafią, to nie jest kwestia nawet potrafienia. Chcą je naprawiać, zarabiają na tym, tak jak tu pisze Marek, że z zamkniętymi oczami może robić. No i chwała ci za to, no i tacy ludzie są potrzebni. Ty je robisz? Ja nie. Terror. Cześć, wstawił słownik. Generalnie ekspres ma być prezent dla emeryta i tutaj dylemat, czy tańszy i zapas kawy, czy droższy, teoretycznie lepszy. Jak najprostszy. Nie wiem, wiecie, bo to też nie ma co generalizować, że emeryt to jest osoba, która nie nadąża za technologią i tak dalej. Nie włożyłem szybki. Natomiast bardzo często, ja o tym już kilkukrotnie mówiłem, tylko dawno na filmach, ja się spotykam z tym, że przychodzą do mnie osoby starsze i to tak jak mówię, nie generalizuję, bo są osoby starsze, obcykane z technologią, są osoby starsze, które niestety no nie są za pan brat z technologią i dostały na przykład od zięcia, córki, no nieważne od kogo, ekspres. To jest dla tych osób problem, słuchajcie. Taki problem, że one tak, po pierwsze boją się cokolwiek zrobić, bo się boją, że zepsują. Ja bardzo często dostaję od takich osób ekspres na odkamienianie, gdzie ta procedura odkamieniania jest banalna, ale one się boją po prostu.
Więc to wszystko zależy, ale ja zalecam jak najprostszy w obsłudze, jak najprostszy w czyszczeniu przede wszystkim, bo potem takie osoby mają z tym problem, no. A przy okazji, kierując się opiniami, czy na YouTubie, czy w internecie, no żeby nie był jakiś bardzo awaryjny, tak? Nie tak się to robi, Bartku. Bartku. Tak się to robi. Tu się wkłada i dopiero się zakłada. Chyba do góry nogami, nie? Też mi się tak wydaje. Nie widzicie, bo oczywiście nie ta kamera, ale jakaś tutaj dziura się zrobiła. To jeszcze raz. Składaj, aż się nauczysz. Pamiętacie? Mandarynę? Pamiętacie mandarynę? Bis, bis. Kochani, ale ja już nie mam siły. Śpiewaj, aż się nauczysz. To ja tak będę ten ekspres składał dzisiaj. Formbi. Dochwytek, który powinien być cały czas X-Mall z jednym przyciskiem. 2 miał. A, był taki z jednym, rzeczywiście. To był świetny ekspres. Tu mi wyskoczyła kratka, ale to zaraz ją tutaj umieścimy na miejscu. Dobra, bo wiecie, jeszcze można sobie to w ten sposób rozebrać. O. I teraz dopasować. Nie, no to moim skromnym zdaniem to powinno iść w tą stronę. Ale mogę się mylić. Tak, to tak powinno iść. I teraz wkładanie tej kratki trzeba uważać na te jakże delikatne ząbki. Bo one tu muszą wszystkie wskoczyć ładnie. A z reguły nie chcą tego robić. O! Mamy to. Poproszę trochę nabłyszczania. Trochę miłości. Co tu się dzieje? Ładnie się prezentowało. X-Mall z jednym przyciskiem, wracając do myśli, on miał jeden guzik kawy. Nic prostszego i jakie to trwałe ekspresy były. No ale to dawne dzieje. Już dawno nie widziałem Formbi takiego ekspresu. Też Jakub pisze, też nie lubię tych szybek. No, to szybka to jest szumne słowo, kawałek plastiku. Dobra. Łapiemy. Chyba tu wszystko jest ok. Tak, ładnie się tu spasowało. Wojtek, hej, rękawiczki gumowe. Nienawidzę pracować w rękawiczkach. Nigdy się nie przekonam. Nie naprawicie mnie już w tej kwestii. Tyle. Polereczka. Dominik MM. Coffee Doctor. Do około 2000 do mlecznych będzie najlepszym wyborem według Ciebie. Tylko to jest Niwona. Do 2000 nie kupisz Niwony ze zintegrowanym mlekiem w głowicy. Tylko masz osobny spieniacz tutaj obok. Popatrz sobie Melity. Albo troszeczkę dołóż do tej Niwony, żeby miała już zintegrowane mleko na takiej zasadzie, że nie masz tutaj osobnego takiego pipka do spieniania, tylko wężyk się wkłada w głowicę. Warto dołożyć moim zdaniem, bo tak to będziesz musiał sobie jeździć szklanką po tapce, żeby spienić mleko i zrobić czarną kawę. No i to jest męczące. Dobra, to mamy. Skręcam górę, której wy nie zobaczycie. Jak znajdę wkrętarkę. Jedziemy. Ja to robię wkrętarką, ale jeśli robicie to pierwszy raz, róbcie to śrubokrętem, bo można poprzekręcać gwinty. No ja to już tyle tego w życiu wkręciłem, że raczej mi się nie zdarza, ale zwracam waszą uwagę na to. Sprzęgło mam nawet na minimum ustawione we wkrętarce, ale ona przekręci ten gwint, to nie ma innej opcji. Za godzinę wyceluję. Kurczę, nie mogę trafić do dziurki. Saeco Incanto, Łukasz ABC Komputer z Rzeszów. Saeco Incanto, nie doszukałem się nigdzie. Czy jest możliwość przerwać rozpoczęty proces kawy? Ma ktoś pracowany sposób? Chyba, że tak ma być w celu bezpieczeństwa i awarii młynka. Znaczy już mielenia to chyba nie przerwiesz, ale kawę możesz zawsze tym samym przyciskiem zatrzymać. Jeśli o to ci chodzi.
No co to za śrubka została? Zaginiona w akcji. Nic, pewnie gdzieś stąd. Będę się zastanawiał za chwilę. Palmy tę błyszczącą maszynę. Palmy tę błyszczącą maszynę. Ja ją tu jeszcze podpoleruję zaraz. Żebyśmy mieli tak. Pytacie o to często. Jak ja czyszczę ekspres? Najpierw to jest Meglio, odtłuszczacz. Nie wiem jak się to czyta, Gosia mi zawsze powtarza, ale oczywiście nie pamiętam. Najpierw odtłuszczaczem, bo kawa jest tłusta. Kawa ma w sobie olejki. Więc najpierw trzeba to wszystko odtłuścić. Tu nie będzie dużo roboty, słuchajcie, bo ten ekspres był czyszczony przed świętami. Zwłaszcza te pseudochromy, słuchajcie. Z młynka RK88 ta śrubka, dokładnie. Przecież jeszcze tutaj trzeba wkręcić to. O, dokładnie stąd ta śrubka, ale tego na razie nie będę wkręcał. To nie ma znaczenia w tej chwili. Jak już mamy ten ekspres odtłuszczony, to ja teraz kupiłem takie cudo, Tenzi Uni Shine, a stosowałem zwykły Tenzi Office Clean. Mój ulubiony smak, jak ja to mówię, czyli lawenda. I teraz lecimy na polerkę. Świeży ręcznik. Wiadomo, cały ekspres się tak robi, ale widzicie tylko front, więc zadbamy o front. Ja mam na tym punkcie świra, delikatnie rzecz mówiąc. Potem klient przychodzi, bierze w łapki ten ekspres, nie patrząc na to, jak ja go tu dopieściłem, a mnie się serce wtedy kroi. Przecież kraje, jak to się mówi. I jeszcze na sucho. Ja tak każdy ekspres, słuchajcie, który oddaję, robię. To nie jest tak, że ja wam tu pokazówkę jakąś ładuję. Wszyscy mi mówią, że jestem nienormalny, no ja sobie zdaję z tego sprawę, słuchajcie. No i powiedzcie. Jeszcze tutaj włożymy, żeby takiej brzydkiej dziury tu nie było. Świeci się jak co? Można? Co to się tu odbija, takie brzydkie? A, tu jeszcze jest mokre. Jeszcze niedopieszczone. Jak wielkanocne jajka, dokładnie. Świeci się jak wielkanocne jajka. Dobre porównanie. To jeszcze dobrze, żeby chociaż jedną kawę zrobił. Mało mam wody, ale powinno się udać. Jak Stanek, jak już tak pieścisz ten ekspres, to jeszcze soczystego chucha na szybkę. No tak, bez chucha się nie obejdzie. Dziękuję, Stanek, za podpowiedź. No i palimy dzidę. Damian, na rozwój kanału. Dziękuję, Damian, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Ej, normalnie odkleił się, aż z tego mojego mycia się znaczek włoskiej flagi odkleił, ale przyklejony z powrotem. No i co? Szklonkę zgubiłem. Zaparzmy jeszcze. Szklankę też umyję, a co wy myślicie, żeby w czystej szklance zaparzyć? Dzisiaj on się trochę więcej teraz płucze, bo już jest napełniony obwód. Ale Saeco generalnie te z serii Incanto, z serii Picobaristas, z serii Lyrica, Minuto, one się za mało według mnie płuczą przez te wylewki. Zdecydowanie za mało. To jest moim zdaniem wada, bo w tych wylewkach się zbiera zło. Niestety. No i tyle. Dobra. Sprawdźmy. Jaka wyjdzie kawusia? Wygląda zacnie.
Na tej kamerze spróbuję wam zbliżyć. No kawa. Saeco za szybko parzy kawę, ale jak na Saeco wygląda zacnie. Naprawione. To było w ramach gwarancji. Niesłusznej, ale tak się umówiłem z klientem i tak będzie. Czyli 2 upalone termiki. Ja na wszelki wypadek, żeby mieć pewność, wolę wymienić ten czujnik już w ramach tej gwarancji, słuchajcie. Ale prawdopodobnym, moim zdaniem, winowajcą jest ten gościu. Ten gościu, na którym ja od razu robię. Jak klient chce, to sobie go włoży. Dla mnie to jest tyle warte. Nie ma w nim wody. No teraz jakaś wykapuje, ale nadal nie jestem w stanie wam tego pokazać. Z niego wykapuje taka, jakbyście czarną farbką plakatową, pędzelek do niej włożyli, taki po czarnej farbce plakatowej, że ona jest niby przezroczysta, ale jest czarna. Czytam chwilę, co tam piszecie i kończymy, słuchajcie, live rozruchowy, noworoczny. Naprawa udana. Dopieszczony ekspres. Do granic możliwości. Niech się wyłączy. Zobaczymy, ile się płucze na wyłączeniu. Widzicie, to jest całe płukanie się tego ekspresu. No to jest troszeczkę słabo. Zawsze tak było w tych modelach. No niestety, nic na to nie poradzimy. Koza, Coffee Doctor, zrobisz kiedyś sekcję filtrów? Nie będę tego ciął, ja się nie zajmuję filtracją. Jeśli stosować... Moje zdanie jest jedno, ja to samo odpisuję wam na Facebooku, to samo odpisuję wam w komentarzach. Jeśli stosujesz filtry, stosuj oryginały. Jeśli idziesz w zamienniki, idziesz na własną odpowiedzialność. Tyle. Alicja, moja Melita też długo nie wołała od kamieniania w Wigilię po kolacji, jak zacząłem gościom robić kawę, to się o nie upomniała. To przecież zawsze w ta Alicja, to ty nie wiesz, kiedy ekspres zawołał od kamienianie, albo jak lecisz po ostatnią kawę, bo się gdzieś śpieszysz, to ja tak mam. Gdzieś się śpieszę, mówię, a jeszcze sobie trzepnę kawkę. Opróżnij tackę, wyrzuć fusy, dolej wody, od kamień, wyczyść tabletkę. Przecież to jest normalne, przecież to złośliwe bydlątka są. Wypinam. Sinu, plombę gwarancyjną naklejasz? Ja nie stosuję plomb gwarancyjnych. Nie bawię się w to. Niektóre ekspresy, jak widzę, to są więcej jest tych plomb gwarancyjnych niż śrubek. Nie bawię się w to. Nie wierzę w to, żeby komuś się chciało to, co ja robiłem teraz przez 1,5 godziny robić, żeby mnie rąbnąć na 2 termiki po 50 zł i na czujnik za kolejne tam, nie wiem, 60-70. Jeśli wkładam część pod tytułem na przykład zawór ceramiczny do Niwony, który jest wart tam 800-1000 zł, naklejam tam albo robię jakiś swój znaczek tajny, no bo to są już części, które grube pieniądze kosztują. Natomiast takie rzeczy, no trzeba trochę mieć zaufania, chociaż może robię źle, no nie wiem. Nawik, zamontuję klient teraz ten filtr i będzie się dziwił, czemu kawa niebieska. Właśnie po to postawiłem ten X, bo ten filtr to jest w ogóle śmieć. Damian, co sądzisz o Gran Aroma? Tak jak powiedziałem, te ekspresy trafiają do mnie rzadko. Słyszałem od innych serwisantów, że tam jest problem z elektrozaworami i to trochę dużo kosztuje, ale to nie jest z mojego doświadczenia. Takie plotki słyszałem. Arkroy, filtr płucze się najpierw wodą. Tak, powinno się go moczyć, powinno się go zanurzyć w wodzie, ale to... Ja z tymi to nie jest tak, że ja sobie teraz wymyśliłem. Ja z tymi filtrami to mam od lat już przechery z zamiennikami. On przede wszystkim, jak wyjmiesz filtr, oryginalny filtr, czy z Saeco, czy z Philipsa, czy z Jury, to on jest ciężki, a ten jest pusty w środku i ładuje z niego, teraz coś z niego wylatuje, jak tak zrobię, to jest taka czarna woda. Formbi, te płukania są tragiczne, lepiej jest zrobić sypaną bez sypanej. Dokładnie, tak jak mówię, Pico Baristo, Minuto, Incanto, tylko to nowsze, Liryka, one się wszystkie tak płuczą. A potem jest zdziwko, że w środku jest syf w wylewce. Tak jak piszesz Formbi, to jest dobra metoda, puścić sobie na koniec, zwłaszcza na koniec, bo najważniejsze jest to płukanie po używaniu, puścić sobie niby kawę mieloną, żeby on porządnie tą wylewkę przelał. To jest dobra metoda, to jest taka rada, której w instrukcji nie znajdziecie. I takie rady jak najbardziej udzielam i pomagam, bo tego nie ma w instrukcji, a warto to robić. I po to jest grupa na Facebooku, do której link macie w opisie. Jakby tu któryś moderator jeszcze link do grupy mógł wrzucić teraz na czat, to będę dźwięczny. I pamiętajcie, czytajcie jak dołączacie do grupy. Czytajcie regulamin, przeczytajcie o dołączaniu postów. Ja rzadziej, bo naprawdę już ciężko mi znaleźć na to czas, chociaż się staram. Ale mamy tam paru moderatorów. Nasza praca głównie polega na tym, żeby odrzucać wasze posty, bo nie spełniają wymagań grupy. A na tej grupie ma być porządek i jest jako taki porządek, słuchajcie. Tak samo jeszcze na koniec ponarzekam.
Nie zapraszajcie mnie do znajomych, jeśli się nie znamy. Nie piszcie na Messenger firmowy o porady, nie dostaniecie takiej porady. Nie dzwońcie do mnie o porady, ja nie udzielam porad. Zapraszam z ekspresem do serwisu. Ja nie mam na to czasu. Pamiętajcie, was jest tysiące, ja jestem jeden. Nie mam na to czasu. Dziękuję. Dziękuję za zrozumienie. Fix and Drive. Jak to jest z tym mieleniem kawy na bieżąco? Moja Melita, jak braknie kawy, parzy kawę dopiero przy 3. mieleniu. Czyli robi sobie zapas. Czyli jak zrobimy sobie kawę po 2 tygodniach stania. No z tym piciem kawy świeżo zmielonej to z reguły rano pijemy kawę zmieloną wczoraj. Nowe młynki Jury. W ogóle w Jurze jest bardzo... To wszystko się rozchodzi. A to akurat ciekawy temat poruszyłeś. Fix and Drive to pokażę. Mam tu jakiś sajekowski młynek zapleśniały. Wszystko się rozchodzi o to, że tej kawy tu między ostrzami zawsze zostaje. Tu macie kanał, z którego zsypuje się kawa do zaparzacza. Ja tu mogę całego, zobaczcie, ja tu mogę palca włożyć. Praktycznie do pierwszego zagięcia. Dotąd jest kawa zmielona i w momencie, kiedy rano wstajecie napić się świeżo zmielonej kawki, to świeżo mielona kawa wypycha tą kawę do przodu, więc pijecie tą zmieloną poprzednio. Joker, podczas grzania kapie mi woda z DeLonghi EC156B. Uszczelka czy ta sprężynka z kulką? Nie mam pojęcia, nie naprawiam kolbówek. Nie znam ich. Nie wiem, nie powiem ci. Nie wiem, o jakiej sprężynce z kulką do mnie mówisz. Także, tak jak piszesz Fix and Drive. Dokładnie tak jest. O, dzięki Daniel, dzięki za wrzucenie linku. Ankieta. O, jak dobrze hardcore, że mi przypomniałeś. Bo ja zawsze o tej ankiecie zapominam. A ponieważ ten wynik się nie pojawia, czekajcie, muszę tutaj zrobić mały myk, nie pojawia się potem w zapisie, zakończyłem, czy nie zakończyłem? Ja już nie wiem, co ja zrobiłem. Zakończyłem tą ankietę? To gdzie jest wynik? Hello? Dobra, ale chyba sobie to zapisałem, poczekajcie. Już sobie tutaj robię numer taki. Tak, udało się zapisać. Klik, zapisz jako. Ankieta na pulpicie. Taki już istnieje. Nie wiem, czemu się nie wyświetliła ta ankieta, to też jest ciekawe. Chyba, że się teraz się wyświetliła, ale dla potomnych, ponieważ tego w zapisie czata nie będzie, to wrzucę też na ekran pulpit ankieta. O, ona się w tej chwili pojawiła w rogu. Przeżarłeś się w święta tak jak ja? Tak, 39%. Nie, 49%. Jestem na diecie 4%. Jestem taki szczupak, że mogę żreć. To ja w tym gronie jestem akurat, słuchajcie, więc... Ja właściwie to pierwsza i ostatnia odpowiedź. Na diecie nie jestem, słuchajcie. Takie są wyniki ankiety. Tak, Andrzej, wynik jest na czacie, ale on się potem w zapisie live'a nie pojawia na czacie. To mnie Szymon tego nauczył z Poksiu nasz, że warto wrzucić to na ekran, bo potem jak ktoś ogląda tego live'a z zapisem czatu, to się nie pojawia w zapisie czatu. Stanek, rano pierwszą kawę pije żona, a potem ja sobie robię. I to jest good idea. Dobra, słuchajcie, bardzo wam dziękuję za donaty na kieszonkowe na urlop. Na urlop idę w lutym, także jeszcze chwila, jeszcze muszę te wasze ekspresy ponaprawiać. Bardzo wam dziękuję za obecność. Było ponad 400 osób z tego, co widziałem. Nie wiem, czy to nie rekord w ogóle padł jakiś. Nowy rok. Silent Brew Philips. Nie wiem, Krzysztof, o co chodzi. Pierwsze słyszę. Nowy rok. Nowe możliwości. Tudzież dla pesymistów kolejne 366 w tym roku dni z zapierdzielu. No ale to, wiecie, są dwa rodzaje ludzi. Jedni widzą szklankę do połowy pustą, drudzy do połowy pełną. Ja się staram raczej widzieć zawsze do połowy pełną, ale różnie bywa. Miłego popołudnia, miłego wieczoru, wszystkiego dobrego w nowym roku od doktora Kofika. Widzimy się, mam nadzieję, jutro na bez dubli, chociaż to jeszcze jest duży znak zapytania. Na sobotnich filmach. Live'y wracają w poniedziałki. Trzymajcie się. Czekajcie, jeszcze się przygotuję, bo jestem totalnie nieprzygotowany. Już tutaj szykuję muzyczkę. Już sobie tutaj klikam. Trzymajcie się ciepło. Smacznej kawki życzę. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Cześć.